Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na rozpoczęciu 10. edycji już konkursu ogólnopolskiego dla młodzieży szkolnej o historii ziemian. 8. raz ta edycja jest ogólnopolska, pierwsze dwie edycje były tylko dla Małopolski. W tym roku tematem naszym jest wybitni ziemianie w okresie międzywojennym, gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja. Konkurs rozpoczynamy w Fundacji imienia Zofii i Jana Włodków debatą. Witam Państwa w imieniu organizatorów głównych, czyli Fundacji imienia Zofii i Jana Włodków, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Kraków. Witam serdecznie głównych koordynatorów konkursu z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Kraków, czyli wieloletniego prowadzącego doktora Marcina Chorąskiego oraz przyjmującego pałeczkę doktora Pawła Mazura. Debatę dzisiejszą poprowadzi profesor Marian Wolski z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, a uczestnikami będą profesorowie Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz profesor Tomasz Łaszkiewicz z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to już 10. konkurs, w tym 8. ogólnopolski wiedzy o ziemiaństwie polskim. W tym roku poświęcony jest wybitnym ziemianom w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale ważny jest podtytuł, mianowicie gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja. Szukamy w tych małych ojczyznach uczestników tego konkursu, postaci właśnie aktywnych, wybijających się w tych obszarach życia publicznego. Witam panów profesorów, którzy będą dyskutować na ten temat. Pana profesora Mariusza Wołosa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i pana profesora Tomasza Łaszkiewicza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym, żeby panowie powiedzieli kilka słów o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski po 1918 roku, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem miejsca, jakie przypadło po tych zmianach rewolucyjnych, zasadniczych zmianach ziemiaństwu polskiemu. Szanowni Państwo, chciałem podkreślić to, co zawsze mówię, czy to przy okazji wykładów. II Rzeczpospolita była państwem biednym. Była państwem mocno doświadczonym też podczas I wojny światowej, dlatego że front wschodni przechodził przez terytoria Rzeczypospolitej. To jest jedno, co musiało skutkować dużymi zniszczeniami. Nawet odczuwano to w tych rejonach, gdzie front nie przechodził, jak Wielkopolska czy Pomorze. Ziemianie właśnie skarżyli się na przykład na brak nawozów sztucznych, które były niezbędne do prowadzenia na w miarę dobrym poziomie gospodarki rolnej. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że w okresie I wojny okupanci ze wskazaniem na Niemców prowadzili gospodarkę rabunkową, wybitnie rabunkową. Wycinali lasy, wywozili wszystko, co się da. Na terenie państw centralnych panował już mniej więcej od roku 1916 roku, może nie głód, ale wyraźne braki aprowizacyjne i trzeba było skądś pozyskać pszenicę, furaż i tak dalej. To zabierano chętnie zarówno z majątków ziemiańskich, jak i z gospodarstw chłopskich. Wchodząc w czasy II Rzeczypospolitej, mamy jeszcze perturbacje o charakterze politycznym, często rewolucyjnym, bo przecież dochodziło do wydarzeń różnych, łącznie z napaściami na dwory, paleniem i tak dalej. Weźmy chociażby przykład Republiki Tarnobrzeskiej tak zwanej. Ja nie będę tego rozwijał, ale ewidentnie to były wystąpienia wymierzone w posiadaczy ziemskich przede wszystkim. Takich miejsc było więcej i kraj potrzebował kredytów. Kredytów nie było. Trudno było uzyskać dofinansowanie do rozwoju gospodarki w jakimkolwiek segmencie, czy to rolnictwa, czy przemysłu, czy nawet rzemiosła. Dlatego start II Rzeczypospolitej jako kraju, który rozpoczynał swoją egzystencję jako podmiot na arenie międzynarodowej, był bardzo trudny.
bardzo trudny i to dotykało wszystkich grup społecznych, dotykało także ziemiaństwa. Przy czym oczywiście to jest trochę tak, jak napisał jeden z ziemian w swoich pamiętnikach, że jeżeli chodzi o moich chłopskich sąsiadów, to im brakowało omasty na chleb, natomiast u nas problem polegał na tym, że nie mogliśmy wysłać dzieci na studia tam, gdzie byśmy chcieli. Więc tu poziom był inny, ale start był trudny. Jest jeszcze coś. Zakończyła się w miarę dobra koniunktura. Może nie idealna, ale w miarę dobra koniunktura w Europie, trwająca w zasadzie od czasu zjednoczenia Niemiec, od tych ostatnich wojen, które się w tej części Europy przetoczyły, kilkadziesiąt lat. Dobra, długa koniunktura, która zawsze sprzyja rozwojowi rolnictwa. Już pewne oznaki tego załamania nastąpiły przed I wojną światową, ale I wojna światowa poczyniła tutaj spustoszenia niewyobrażalne. Ziemianie wchodzili ze swoimi majątkami ziemskimi, mniejszymi czy większymi, z dużą dozą niepewności, dlatego że były już straty wyraźne, a do tego koniunktura polityczna sprzyjała temu, czego się duża część ziemiaństwa, może nie całe, ale duża, obawiała. Reformie rolnej. Wtedy faktycznie panował głód ziemi i zapowiedzi partii mniej czy bardziej radykalnych, zwłaszcza partii chłopskich, były jednoznacznie w kierunku przeprowadzenia i konieczności przeprowadzenia reformy rolnej w całej Polsce i faktycznie nad reformą rolną w tych pierwszych latach debatowano i ją wprowadzono. W sposób umiarkowany, nie radykalny, przecież nie tak jak zrobili to bolszewicy, ale to niebezpieczeństwo nad gospodarstwami ziemian gdzieś tam wisiało, ono było stale obecne. No, jeśli chodzi o ten głód ziemi, to oczywiście on był nierównomiernie na terenie II Rzeczypospolitej rozlokowany, bo w Wielkopolsce właściwie go nie było, podczas gdy w Małopolsce, prawda, on występował. Natomiast, a jak wyglądała sytuacja ziemian, zwłaszcza myślę tutaj o zaborze austriackim, byłym zaborze austriackim i zaborze pruskim, gdzie już od dziesięcioleci ziemianie uczestniczyli w życiu publicznym, politycznym i społecznym, prawda, kraju, ale oczywiście odgrywając wiodącą rolę. Myślę tutaj o systemie kurialnym, który, prawda, dawał nieproporcjonalną reprezentację. Prawda. Jak w czasie II Rzeczypospolitej ziemianie znaleźli się właśnie w tym obszarze jakby tak naturalnym dla nich? Tu jeśli można Bardzo odrobinę wrócić do tych wątków I wojny jako tego przełomu. I wojna rzeczywiście zmieniła wszystko. Od upadku monarchii w Europie, tych czołowych monarchii, Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów, zmieniła porządek społeczny i ład dotąd ukształtowany, w którym jednak ziemianie byli warstwą uprzywilejowaną. Faktycznie na ziemiach zaboru pruskiego udało się stworzyć tą reprezentację polityczną Polaków opartą w dużej mierze o ziemian, w zasadzie od drugiej połowy XIX wieku. Oni przewodzili tej reprezentacji polskiej, zwłaszcza w Landtagu, ale też w Reichstagu, z pewnym udziałem inteligencji, która w zaborze pruskim była relatywnie słaba. Duchowieństwo w dużej mierze wspomagało tę reprezentację polityczną. I tutaj działania ziemiaństwa w Poznańskim i na Pomorzu w latach 60., 70., 80. były ukierunkowane na zwiększenie świadomości narodowej tych szerokich mas chłopskich, mas mieszczańskich. I oczywiście w dalszym zakresie na partycypację tych grup w działalności politycznej. To się w dużej mierze udało i w jakiś sposób odepchnęło już po 1903 roku trochę ziemiaństwo, nie powiem na margines, ale w każdym razie już nie dominowało ziemiaństwo w tej reprezentacji parlamentarnej. W Poznańskim trochę wcześniej, a właśnie od 1903 na Pomorzu ten monopol ziemiański został przełamany przez Wiktora Kullerskiego. Niemniej I wojna zmieniła wszystko. Tutaj jeśli można jeszcze sekundę wrócić do spraw gospodarczych, bo mój przedmówca poruszył wiele wątków,
ale tylko jeszcze kilka drobiazgów, żeby pokazać tę trudną i złożoną sytuację po I wojnie światowej. Więc te nastroje, radykalizujące się nastroje na wsi, wśród pracowników folwarcznych, to była istotny problem. Dalej odcięcie dotychczasowych rynków zbytu dla akurat ziemiaństwa czy rolnictwa zaboru pruskiego. No oczywiście ono produkowało potężne ilości jedzenia na rynek Rzeszy. Po 1918 roku ten rynek był niedostępny. Wszystkie te łańcuchy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, logistyczne zostały przerwane. Komunikacja z Gdańskiem. Teraz trzeba było pracować na trochę... Rynek wewnętrzny to był rynek polski. A tutaj konkurencja z ziemiaństwem z Polski centralnej albo z Kresów Wschodnich była utrudniona, ponieważ to ziemiaństwo czy to rolnictwo zaboru pruskiego było wysoce uprzemysłowione. Ono potrzebowało nawozów sztucznych, choćby to przede wszystkim. A praca w Polsce centralnej czy w Polsce wschodniej, rolnictwo było bardziej ekstensywne, ale w związku z tym było większe w okresie tego kryzysu i braku dostępnej gotówki na nawozy, no ono wygrywało z tym ziemiaństwem uprzemysłowionym Polski Zachodniej. To była duża trudność. No, kolejny czynnik jeszcze taki hamujący czy utrudniający funkcjonowanie, to była ta inflacja, która zaraz po wojnie się pojawiła. Nawet hiperinflacja. A potem przeszła w 22, w 23 w niebotyczną hiperinflację. W rolnictwie, kiedy potrzeba kredytu krótkoterminowego, w zasadzie on był niemożliwy do dostania. Poza tym odroczone płatności za dostawę różnych produktów rolnych powodowały, że po miesiącu czy po 2 miesiącach ten pieniądz był nic nie wart. Ziemianie odwoływali się do różnych możliwości kredytów prywatnych, wewnętrznych, do spekulacji. Też niektórzy spekulowali. Jedni wychodzili na tym dobrze, inni fatalnie. Jak to ze spekulacją? Tak, jak to ze spekulacją, dokładnie. A więc tutaj w te wczesne lata 20 z powodów politycznych, gospodarczych, ekonomicznych to jest naprawdę duży problem. No i oczywiście próba, bo teraz pytanie, które padło, czyli o tą partycypację polityczną. I tu musimy powiedzieć, odwołać się do... Nic nie dzieje się nowego, czyli jest to pewna ciągłość. Wiele osób cały czas funkcjonuje, tych, którzy funkcjonowało przed I wojną światową. I oczywiście jest ten etos ziemiański, on nie upada. Etos ziemiański oparty w pierwszym rzędzie na pracy, ale w drugiej właśnie na reprezentacji politycznej. I ziemianie oczywiście usiłują znaleźć dla siebie miejsce, co nie jest łatwe. Bo tutaj ten pluralizm polityczny, który nastąpił po I wojnie światowej, oni musieli znaleźć się w tym nowym świecie i zaproponować ofertę, która w demokratycznych wyborach będzie mogła znaleźć poparcie. Musieli szukać aliansów albo nowej formuły funkcjonowania politycznego i to było dość trudne. Cały czas oczywiście konserwatyzm to była ta główna linia polityczna, ale ten konserwatyzm musiał być dostosowany do nowych warunków. W Polsce Zachodniej pojawiła się koncepcja Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego i to był taki model oparty oczywiście centroprawicowy, oparty o wartości chrześcijańskie, ale też szukający poparcia u szerszych... Wśród chłopów. Tak, wśród chłopów. Wśród chłopów, dla których te wartości tradycyjne też były bliskie. A poza tym w Polsce Zachodniej był dość wcześnie, właśnie w XIX wieku, wypracowany model współpracy zawodowej pomiędzy chłopami i ziemianami, pomiędzy chłopem i ziemianinem. I on dobrze się sprawdzał na bazie Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, na bazie kółek rolniczych i bliskiej współpracy zawodowej. Dotknął pan profesor bardzo ważnej kwestii, o której chciałem właśnie zaraz zapytać, ale podsumowując ten wątek pierwszy, to mamy sytuację taką, że są kolosalne zniszczenia w niektórych obszarach, tak jak pan profesor Wołos wspomniał, tam gdzie front przechodzi. Myślę tutaj przede wszystkim o południu Polski, prawda? Także to jest jedna rzecz. Brak właśnie kredytu. Ogólnie demoralizacja wojenna, o czym musimy pamiętać, bo chociażby te kwestie Republiki Tarnobrzeskiej to jest pokłosie też jakiejś, prawda, takiego rozprzężenia społecznego. Oczekiwania właśnie i obietnice tych takich populistycznych partii, prawda, dotyczące reformy rolnej. I wreszcie właśnie
kompletna zmiana jakby sposobu uprawiania polityki, prawda? Pamiętajmy, że ziemianie nie mają swojej reprezentacji politycznej, jednej konkretnej reprezentacji politycznej. A mimo to włączają się od pierwszego dnia możliwego, prawda, w budowę niepodległej II Rzeczypospolitej. Co spowodowało, że można powiedzieć w tym takim macoszym, prawda, otoczeniu, prawda, dosyć nieprzyjaznym, jeszcze progresywne podatki, prawda, które właściwie dusiły wielką własność, prawda, ziemską. Co spowodowało, że mimo tego niekorzystnego otoczenia ziemianie jednak uczestniczyli w budowie II Rzeczypospolitej. Jeżeli można, przede wszystkim mocno zaakcentujmy to, co tutaj wybrzmiało, ale może nie dość wyraźnie. Przez wieki poprzednie, niezależnie od zaboru, ziemiaństwo funkcjonowało w warunkach monarchii. Teraz to się kończy. Teraz nie ma monarchii. Monarchia ze swoją hierarchią jednak i z pewnym uprzywilejowaniem dla ziemian, co znajdowało wyraz chociażby w tym systemie kurialnym, o którym pan profesor mówił, a to polegało na tym, że ziemianie zawsze mieli większą możliwość zostania wybranym do takiego czy innego ciała przedstawicielskiego niż chłopi, robotnicy czy rzemieślnicy, bo tak to było w monarchii ustawione i to było naturalne. Teraz to znika. Teraz tego nie ma, mamy republikę, nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo do konstytucji jeszcze trochę, ale odpowiadając już bezpośrednio na pytanie zadane przez pana profesora, no właśnie to, co się stało, wynikało z chociażby tego systemu kurialnego i dosyć dużej grupy ziemian uczestniczących w życiu politycznym. Weźmy Galicję, czy to w Sejmie Galicyjskim, czy to w parlamencie w Wiedniu. Ale to samo dotyczyło chociażby i Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, która była ułomnym, co prawda, parlamentem, nie rozwijam tego tematu, ale tam dominowali przedstawiciele ziemiaństwa, jeżeli chodzi o koło polskie, lub też inteligencji wywodzącej się z ziemiaństwa i z ziemiaństwem mającym bardzo bliskie związki, czy to rodzinne, czy no powiedzmy także i sentymentalne nawet, bo to nie była inteligencja od 3 czy 4 pokoleń, czyli najczęściej w pierwszym pokoleniu, gdzie ojciec jeszcze był ziemianinem. I teraz co się dzieje? Teraz mamy II Rzeczpospolitą, mamy Sejm ustawodawczy, ale cóż posiadają ziemianie? Przede wszystkim potężny kapitał doświadczenia politycznego i parlamentarnego. Oni znają języki, oni znają świat. Dla nich to jest naturalne środowisko, funkcjonowanie w polityce na różnych szczeblach, od szczebla powiatowego aż po, prawda, ogólnopaństwowy jeszcze w monarchiach. I to jest kapitał trudny do przecenienia. To jest ta grupa, która w największym stopniu z tego kapitału może skorzystać i korzysta. To jest jedno i jest jeszcze coś. To jest oczywiście etos pracy wspomniany, ale to jest też patriotyzm. Przecież zdecydowana większość ziemian, polskich ziemian, niezależnie od tego, w którym zaborze funkcjonowali, wnosi ogromny potencjał patriotyzmu i ten patriotyzm przekłada na swoją działalność. To nie jest tylko etos rycerski walki zbrojnej o niepodległość. To jest też i etos pracy organicznej, ale postrzeganej przecież w kategoriach patriotyzmu. Po to trzymamy się ziemi, żeby nie wykupili jej Niemcy. Po to trzymamy się ziemi tutaj niedaleko, przecież na pograniczu, po drugiej stronie, niedaleko Krakowa, w Królestwie Polskim. Przecież po powstaniu styczniowym władze carskie prowadziły osadnictwo takie, które miało zmniejszyć tutaj potencjał Polski. To nie jest przypadek, że gdzieś w Kacicach, nieodległych od Krakowa, to jest może 20 kilometrów, osadzono rodzinę Nabokowów, rosyjskich ziemian, skądinąd wybitną bardzo rodzinę, ale zabierając wcześniej majątek Polakom. To się dokonywało, więc to też była walka patriotyczna, niekoniecznie mieczem czy karabinem, ale także za pomocą rolnictwa. I to jest ten olbrzymi zadatek ziemiaństwa w życie polityczne, ale także w życie gospodarcze, który trudno nie zauważyć czy go nie docenić. To chyba determinowało
postawy. Jeżeli byśmy przejrzeli składy Sejmu Ustawodawczego, to ziemian jest tam ciągle nadreprezentacja lub też osób wywodzących się z rodzin ziemiańskich w stosunku do całości społeczeństwa. To się właśnie stąd brało. To był ten kapitał z poprzedniej epoki. W poznańskim Sejm Dzielnicowy, który był zwołany w 1918 roku, jeszcze przed powstaniem wielkopolskim. Tak, tam też mamy silną reprezentację ziemian ze wszystkich ziem zaboru pruskiego. Później już w 1919 roku, kiedy trwają negocjacje przed przyjęciem traktatu wersalskiego, ziemianie wspomagają swoją pracą, swoją działalnością. Te wszystkie przygotowują dokumenty. Hrabina Piątkowska z Pomorza tłumaczy na język francuski w nocy przez tydzień dokumenty, które potem jadą do Paryża do wykorzystania dla polskiej reprezentacji politycznej. Także to jest ogromne zaangażowanie i rzeczywiście spełnienie marzeń, bo ziemianie jako grupa świadoma, ziemianie, którzy w większości przecież stanowili to zaplecze intelektualne w XIX wieku, polskie, to było spełnienie ich oczekiwań. Ja tylko jeszcze podam taki drobiazg. Karol Świacki, ziemianin z dalekich ziem wschodnich, z guberni mochylewskiej. Utracił tam potężny majątek ziemski, ponad 10 000 hektarów, szacowany na kilka milionów rubli. Znalazł się w pewnym momencie w Warszawie, później na Pomorzu. No i mówi, wprawdzie straciłem majątek, ale mam Polskę. I to było to podejście. Oczywiście trzeba było szukać tego nowego życia, nowej perspektywy dla siebie, ale ta Polska była absolutnie spełnieniem marzeń. Czyli jednym słowem świadomie, prawda, mając pełną ocenę sytuacji i zmian, które zachodziły, niekorzystnych dla siebie tak de facto, prawda, no można powiedzieć, że bazując na etosie swoim, prawda, grupowym, etosie też indywidualnym systemie wartości, ziemianie włączyli się w budowę tej nowej Polski, prawda. Proszę, tu już zahaczyliśmy o te kwestie, ale dobrze by było jakby to wypunktować jeszcze, w jakich panów zdaniem obszarach ziemianie w tej II Rzeczypospolitej szczególnie byli aktywni. Myślę tutaj o życiu ogólnie publicznym, prawda, w gospodarce, o nauce, prawda, to co też jest w podtytule naszego konkursu. Jakby panowie to mogli określić? Ja myślę, że łatwiej byłoby wypunktować te obszary, w których byli nieobecni. Pan profesor sam powiedział, to jest na pewno polityka. Na pewno polityka, o tym żeśmy już mówili, nie tylko Sejm, to są też ziemianie. Ja nie wiem, czy w okresie II Rzeczypospolitej był rząd, w którym nie byłoby ministrów pochodzących z ziemiaństwa. Chyba nie było takiego rządu, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę 3 rządy Wincentego Witosa. Tam też byli ziemianie lub też inteligenci z ziemiaństwa się wywodzący, ale mający, tak jak mówiłem, bardzo bliskie związki z ziemiaństwem. To jest na pewno gospodarka, to bez wątpienia i to powiedziałbym nie tylko gospodarka rolna. To jest też przemysł związany z rolnictwem, chociażby cukrownictwo. Przecież udział ziemian w cukrownictwie, niezależnie od podziałów zaborczych, jest niezwykle wyraźny. Czy gorzelnictwo, prawda? To jest kolejny, ten bliski rolnictwu, gałąź bliska rolnictwu, gdzie są obecni. To jest oczywiście dyplomacja, o której pewnie jeszcze powiemy, i to jest nauka. Gdybyśmy przejrzeli obsadę katedr uniwersyteckich w tym okresie, to myślę, że ziemianie stanowią tam, jeżeli nie większość, to bardzo dużą grupę, obok inteligentów ziemiańskiego pochodzenia. To jest ewidentne. No, z czego to wynikało? To wynikało z tego etosu, wychowania też, dostępności do książek, studiów uniwersyteckich bardzo często za granicą. Pielgrzymowano przecież w wieku XIX, na przełomie XIX-XX na uniwersytety niemieckie, francuskie, szwajcarskie czy austriackie, no i też rosyjskie. I to te najlepsze. Wszędzie tam byli ziemianie. No dobrze, przyjrzyjmy się, ja podam tylko jeden przykład, który może jest najbardziej wymowny. Prezydenci II Rzeczypospolitej. Gabriel Narutowicz był inteligentem, ale przecież pochodził z rodziny ziemiańskiej ze Żmudzi.
I to nie było odległe pochodzenie, bo on był pierwszym pokoleniem dopiero inteligenta. Dokładnie. Stanisław Wojciechowski był z rodziny ziemiańskiej. Ignacy Mościcki to samo, chociaż wszyscy byli już inteligentami. Później Władysław Raczkiewicz w czasie II wojny to jest ziemiaństwo z Mińszczyzny pochodzące i on jest drugim pokoleniem, ale ten etos ziemiański w sobie nosi. To widać na sposobie jego zachowania. August Zaleski, emigracyjny prezydent, o którym pewnie już dzisiaj nie powiemy, niebawem jego doczesne szczątki wrócą do Polski, podobnie zresztą jak Raczkiewicza. Ojciec jego miał majątek ziemski Stodulce na Podolu. On był pierwszym inteligentem, który nie zajmował się ziemiaństwem, ale przecież z tą grupą był związany. Zresztą Zalescy I tak dalej. w kole polskim, w parlamencie wiedeńskim, prawda, i w rządzie austriackim przecież oczywiście to też jest... byli to obecni. jest, tak. Czy tutaj to samo, No i Raczyński, prawda? Prześledzili, prawda, Edward Raczyński, Tak. wybitny ziemianin wielkopolski, pochowany zresztą w Rogalinie, też prezydent Rzeczypospolitej na emigracji już na przełomie lat 70. i 80., więc to są tylko prezydenci, ale gdybym zrobił taką wiwisekcję pochodzenia premierów, byłoby bardzo podobnie. To samo z ministrami i tak dalej, więc są obecni praktycznie wszędzie. No, w nauce Karolina Landskorońska jest tutaj chyba takim sztandarowym przykładem, ale ja podam inny. Profesor Adam Żółtowski, wywodzący się przez ziemiaństwa wielkopolskiego, noszący ten etos. Czy z młodszych człowiek dobrze nam, historykom znany, profesor Stefan Kieniewicz, prawda, którego rodzina utraciła majątek na Kresach, Dereszewicze, które zostały po stronie sowieckiej i on w swoich pamiętnikach napisał dokładnie to, o czym powiedział kolega w przypadku owego ziemianina z Kresów, który znalazł się na ziemiach zachodnich. Straciliśmy majątek, też nie mały, ale mamy Polskę. No, poszedł w stronę nauki profesor Kieniewicz, będąc jednym z najwybitniejszych polskich historyków. Ale Emanuel Rostworowski, no przecież takich przykładów można mnożyć. To na wyciągnięcie ręki tutaj w Uniwersytecie Jagiellońskim było dokładnie to samo. Także ja nie wiem, gdzie oni byli nieobecni, bo to jest i życie społeczne, i kultura, i polityka, i dyplomacja, gospodarka, no w zasadzie byli obecni wszędzie. Właśnie chciałem nawiązać przez nazwisko Rostworowskiego, profesora Emanuela Rostworowskiego, do kultury, bo przecież właśnie i w tej sferze zaznaczyli się ziemianie dosyć w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego całkiem znacznie, prawda? Celem konkursu, który inicjujemy dzisiaj i inaugurujemy, jest wyszukanie w tych małych ojczyznach, w tym otoczeniu naszych uczestników, młodych uczestników, postaci, które są im szczególnie bliskie, poprzez sąsiedztwo. Oczywiście tutaj myślę o sąsiedztwie takim materialnym, no bo przecież ci ludzie już nie żyją. A przez to warto by było jeszcze podkreślić, i chciałbym o to panów prosić, wskazać jakieś postaci, które panów zdaniem są no właśnie sztandarowe dla danych obszarów. Mógłbym właśnie prosić o kilka takich postaci, które będą zaczynem, że tak powiem, tego procesu poszukiwania, procesu myślowego dla naszych uczestników. Żeby pokazać pewną różnorodność, warto wspomnieć o tych ważnych, ale i też o tych ziemianach z Polski tej powiatowej, gdzieś lokalnej, gdzie ta działalność była na zupełnie innym szczeblu. Padły wielkie nazwiska, ale mamy też nazwiska mniej znane, gdzieś, których działalność była nieco ograniczona. Choćby mecenat ziemiański. On jest ważny zarówno na tym dużym poziomie, tu jeszcze nie padło nazwisko, na przykład Anieli Potulickiej, która założyła fundację i była dobroczyńcą Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Bogdan Huten-Czapski, fundacja na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Więc to jest ten mecenat duży, ale też ten mecenat tych małych, mniejszych dworów, mniejszych majątków o mniejszym potencjale. Zresztą tutaj w przypadku Potulickiej i Huten-Czapskiego to były osoby, które nie miały bezpośrednich spadkobierców i w większości ten majątek właśnie przekazywały na rzecz fundacji.
uczelni wyższych. Natomiast no, choćby rodzina Strzanieckich z Nawry pod Toruniem. I to było kształcenie młodej inteligencji, wybieranie osób, no zwłaszcza tam akurat wspierano osoby, które zamierzały pójść do stanu duchownego. Rodzina była wysoce religijna i zależało na tym, żeby podnosić też ten udział duchowieństwa w pracy z ludźmi. Więc to była też istotna forma działalności. I tak znajdziemy wiele małych majątków. Przed spotkaniem rozmawialiśmy poza kamerą o generale Sikorskim. No, Sikorski jako dziecko korzystał z tego mecenatu ziemiańskiego Jędrzejowiczów z Chyżnego i bez tego pewnie nie skończyłby gimnazjum, nie skończyłby studiów, nie zostałby generałem. To było bardzo często niezbędne działanie, no właśnie na rzecz podniesienia na dobrą sprawę poziomu wykształcenia na wsi. Cywilizacyjnego oczywiście. Natomiast jeśli mówimy o zaangażowaniu w naukę, to warto też wspomnieć kilka przykładów. Ja pozwolę sobie odwołać się do środowiska niemieckiego, o którym w ogóle tutaj dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, ale to też byli ziemianie, to też byli ludzie, którzy gospodarowali w majątkach ziemskich, żyli podobnymi problemami i też byli to ludzie wysokiej kultury. My często na Niemców patrzymy przez pryzmat tych późniejszych wydarzeń, przez nacjonalizm, ale ziemiaństwo było bardzo zróżnicowane, tak polskie, jak i niemieckie. Jeśli można o przedstawicielach nauki, no to mamy Ulryka von Wilamowitz-Mellendorfa z Kujaw, postać absolutnie wybitną. Urodził się w roku 1848. Wyszedł z tych Markowic rodzinnych, pojechał na studia, najpierw do gimnazjum, a później na studia w różnych uniwersytetach niemieckich, także w Markowic, Rzymie. które są w centrum Czarnoziemów, Tak, prawda? tak. Kto ma w rękach Markowice, ten może królowi mówić wice, jak to mówili właśnie ziemianie. To są te Markowice koło Inowrocławia, tak. Tak, i Wilamowicz poświęcił się studiowaniu filologii klasycznej, był absolutnym autorytetem w dziedzinie interpretacji greki. Spędził zresztą w młodości, w bardzo wczesnej młodości, jako 20-parolatek, 2 lata w Rzymie. Tam starał się poznać dorobek nauki, a później no, absolutnie był autorytetem i do dzisiaj jest bardzo ważnym elementem interpretacji poezji greckiej. Co ciekawe, właśnie w swoich wspomnieniach Wilamowicz bardzo dużo poświęca miejsca temu swojemu krajowi rodzinnemu, Kujawom. Proszę zwrócić uwagę, że on doktorat swój podpisał jako Kujawus, mimo że tam w zachodnich Niemczech nikt nie miał pojęcia, co to Kujawy i myśleli, że tam wilki w ogóle polują na ludzi. On się tego nie wstydził i czuł związek z tym miejscem. Ta mysia wieża nad Gopłem, romantyczna, go wychowała. On wspominał obłoki, niebo, zapach chwastów gdzieś na polu. Zresztą później odwoływał się do Kasprowicza, do polskiego chłopskiego poety, który jego zdaniem najlepiej potrafił wyrazić to piękno ziemi kujawskiej. I już po śmierci Wilamowica po 1931 roku profesorowie polskich uniwersytetów, zwłaszcza z Poznania, rozpoczęli cykl pielgrzymowania do jego grobu. Jego szczątki zostały pochowane właśnie na rodzinnym cmentarzu pod Markowicami w lesie i do dzisiaj te wycieczki się odbywają. Do dzisiaj są organizowane w okrągłe jubileusze sesje upamiętniające Wilamowica. Wilamowicz jest ważnym dla kultury europejskiej. I to w ogóle jest wkład oczywisty i absolutny. To była rodzina też była dość ciekawa, bo tak naprawdę XVIII-wieczne pochodzenie Wilamowiczów to jest rodzina szlachty, która z Litwy przenosi się na Pomorze, z Pomorza do Brandenburgii i tam rzeczywiście koleje losu powodują, ożenki powodują, że zostają adoptowani przez marszałka. Oni są nie niemieckiego pochodzenia, ale stają się Niemcami. Stają się Niemcami, patriotami niemieckimi. Żeby nie było, Wilamowicz, Ulryk czy jego brat Hugo są patriotami niemieckimi, ale nie szowinistami. To jest zupełnie co innego. Tak, tutaj o tych niuansach, na te niuanse musimy zwracać uwagę. Zresztą jego brat starszy, to też wkraczamy trochę w XIX wiek, ale między innymi za to, że nie chciał, bo był nad prezesem prowincji poznańskiej pod koniec lat 90. XIX wieku, był przeciwnikiem Bismarcka, nie chciał realizować tej polityki germanizacyjnej i właśnie w 1999 roku ustąpił ze stanowiska.
inny Niemiec, który to już z tego pokolenia młodszego, z tego pokolenia końcówki XIX wieku, Gerd Heinrich z Borówek w powiecie sępoleńskim. Postać z wielu powodów bardzo barwna. To życie jego osobiste było niezwykle barwne. Jemu I wojna światowa zabrała ten okres kształcenia. Nie mógł odbyć studiów. Najpierw był w kawalerii, później był lotnikiem. Ale kiedy wrócił na Pomorze, w ogóle nie wyobrażał sobie pozostawienia tego majątku, bo po I wojnie światowej Niemcy mogli wybrać opcję obywatelstwa niemieckiego lub polskiego. Jeśli wybrali obywatelstwo niemieckie, musieli opuścić Rzeczpospolitą. Natomiast jeśli decydowali się wybrać obywatelstwo polskie, to zostawali w Rzeczpospolitej. Heinrich pojechał zresztą do Torunia i prosił o to obywatelstwo polskie, które wojewoda mu zagwarantował. I Gerd Heinrich był człowiekiem bardzo oddanym przyrodzie. Ta przyroda go fascynowała. Zbierał jeszcze jako młodzieniec gąsieniczniki. Zbierał, preparował, tworzył gabloty. I to była ta podstawa takiej trochę domowej nauki, ale oczywiście ojciec zapewniał mu literaturę, mógł odwołać się do literatury i to były bardzo pogłębione badania, aczkolwiek amatorskie, entomologiczne. Ale w latach 20. uznał, że trzeba coś więcej. Chodziło oczywiście, wiele osób, które interesują się przyrodą, zbierają jaja ptasie. Też Gerd Heinrich zbierał te jaja, wspinał się na drzewach, co zresztą było wówczas w tej raczkującej nauce dość powszechne i pożyteczne dla opisywania gatunków. Obserwował tryb życia tych ptaków. No i w pewnym momencie zdecydował się nawet na próbę podjęcia studiów w Berlinie. Przez rok próbował studiować zoologię, ale jednak ta nauka akademicka go trochę męczyła. On już był praktykiem, miał już ponad 30 lat, no i uznał, że to nie dla niego. Zaczął szukać osobistych kontaktów i znalazł fantastyczne kontakty wśród dyrektorów ogrodów zoologicznych, wśród dyrektorów i pracowników Muzeów Historii Naturalnej w Berlinie, był w Londynie, w różnych miastach europejskich. No i zaczął zbierać tą sieć kontaktów i pewien profil badawczy. I jako praktyk poświęcił się tak naprawdę zbieraniu okazów ptaków, rzadkich okazów ptaków. Najpierw to była podróż do wschodniej Polski, później podróż do Brudży, do Rumunii. I zbieranie tych okazów po to, żeby móc je opisać, żeby wskazać na cechy charakterystyczne, na tryb życia tych ptaków. No, coś ważnego, ale jeszcze niepełna nauka. No i ta jego sprawność została doceniona przez Ericha Stresemana, który zlecił mu poszukiwania już dalej, najpierw w Persji. I to była jego taka daleka już wyprawa, no, a tym szczytowym osiągnięciem była ponadroczna, półtoraroczna wyprawa na Celebes. W poszukiwaniu, tak naprawdę on kilkaset gatunków ptaków przywiózł, ale tak wyprawa była konstruowana pod kątem poszukiwania chruścielaka chrapliwego. Ptaka, który absolutnie był nieznany, tylko jeden przykład został przywieziony w połowie XIX wieku, jedna sztuka, no i to zajęło mu rok poszukiwań. Biegał po bagnach, chorował na malarię, różne przeciwności, no i wrócił szczęśliwy z tym, między innymi z tym okazem, z parą, samiczką i samcem. Zresztą i właśnie już od końca lat 20. on wprowadził taki szczegółowy opis naukowy. To znaczy nie tylko preparowanie tych okazów, ale i też szczegółowy opis. Uczył tego później swojego syna, który został wybitnym ornitologiem i dzisiaj możemy jego książkę, która kilkanaście lat temu ukazała się w języku angielskim, a niedawno w Polsce została przetłumaczona też, przeczytać całą tą opowieść o Gerdzie Heinrichu. Dlaczego nie mówię? To jest postać w ogóle w Polsce szerzej nieznana. Dopiero właśnie te pamiętniki syna trochę nam tą pamięć przybliżają.
ale w wielu rodzinach ziemiańskich mamy te romantyczne poszukiwania, romantyczne zainteresowania nauką. W przypadku Heinricha ornitologią czy entomologią, w wielu polskich domach starożytnictwem. To XIX-wieczne odkrywanie na polach urn albo innych zabytków archeologicznych tak naprawdę dało możliwość, zresztą nie XIX-wieczne, znacznie wcześniej, w XVIII wieku już było to zainteresowanie, ale w XIX wieku bardziej się rozwinęło. Jeśli chodzi o ornitologię, to mi się nasuwa przykład taki paralelny, prawda, Wodzickiego z Olejowa, który, prawda, ornitologią się parał, prawda, zresztą pozostawił po sobie i zbiory fantastyczne i oczywiście nieistniejące już w tej chwili niestety z powodów dziejowych, ale też i publikacje, prawda, na poziomie akademickim. Tak, prawda? Heinrich też publikował. A jeśli chodzi o kulturę, mnie się na przykład nasuwa taki przykład tutaj małopolski z kolei, żeby tak trochę właśnie pokazać równoległość tych działań z rodziną Mycielskich z Wiśniowej, prawda? Dwór, który no właśnie w okresie jeszcze XIX wieku, ale potem dwudziestolecia międzywojennego tętnił życiem, prawda? Odbywały się, nazywa ten dwór, prawda, Wiśniową polskim Barbizon, prawda? Także odbywały się plenery malarskie, zresztą z tego domu wyszedł też wspaniały muzyk, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To tutaj taki przykład, jeśli chodzi o kulturę. Natomiast też, jeśli chodzi, pan profesor wspomniał o tym subwencjonowaniu nauki i na różnym poziomie, prawda? No, Jaroszyńscy i Kul, prawda, lubelski. No to jest przykład, zresztą bardzo ciekawy, bo rodziny, która straciła na kresach tych zakordonowych, że tak powiem, prawda, za Zbruczem majątki, a resztę jakiejś, prawda, swojej fortuny no, ulokowała właśnie w taki sposób. Znaczy, jeżeli mogę dodać, żeby trochę zrównoważyć tereny zaboru pruskiego, o których mówił kolega, to każdy nas słuchający ma na wyciągnięcie ręki pozostałości majątków ziemiańskich, ale też i kultury, czy pewnego wkładu. Ja podam 3 przykłady tutaj z terenów Polski Południowej, 2 z byłej Galicji, zaboru austriackiego. Wszyscy, albo prawie wszyscy znamy Ignacego Łukasiewicza, aptekarza, który skonstruował lampę naftową, odkrył złoża ropy w okolicach Krosna, w Bóbrce. No dobrze, ale przecież gdyby nie wsparcie ze strony ziemian, 2 nazwiska wymienię, Tytusa Trzecieskiego z Miejsca Piastowego i Karola Klobasy z Polanki pod Krosnem, no to myślę, że w ogóle rozwój przemysłu naftowego w tej części Polski, dzisiaj już bardzo słabo funkcjonującego, ale wtedy niezwykle ważnego, no byłby trudny. Inny przykład, nieodległy, powiat gorlicki, rodzina Skrzyńskich. Adam Skrzyński, który angażował się też politycznie, ponieważ on był też parlamentarzystą w Sejmie Krajowym, ale on z kolei przyczynił się kapitalnie do rozwoju przemysłu też naftowego w ziemi gorlickiej. Jego syn Aleksander Skrzyński jako młody człowiek to kontynuował, ale potem poszedł w stronę polityki i skończyło się tym, że został premierem Rzeczypospolitej, prawda? No i jednym z najwybitniejszych ministrów spraw zagranicznych. Po drugiej stronie dawnego kordonu, czyli na terenie Królestwa Polskiego, dobrze znana w Krakowie, bo długo żyjąca postać Zofii Zawiszanki z Goszyc, prawda? Taki majątek, ten dwór chyba zmasakrowany dosyć ręką czasu, stoi do dzisiaj. No to kapitalny wkład w walkę o niepodległość. Przecież ona należała do grupy nielicznych w zaborze rosyjskim ziemian, którzy wspierali walkę zbrojną o niepodległość pod sztandarami Piłsudskiego. To wszystko gdzieś zostało, to jest na wyciągnięcie ręki. Potem te majątki poupadały, bo po 1945 roku zostały pozabierane. Czasami zresztą niezgodnie z prawem, to jest inna kwestia. No i dzisiaj ich stan jest panu różny. profesorowi w słowo, przepraszam, bo nie dość, że zabrane, to bezmyślnie zniszczone. Zniszczone, tak. Jako pozostałość jakiegoś innego systemu, nad czym bardzo boleję, bo w każdej części naszego kraju jest cała masa dworów, pałaców, które są po prostu poniszczone
Część z nich z ruin została podniesiona, ale ja myślę, że to nie jest większość. Tak. No, dalece nie większość. No właśnie. Dalece nie No większość. właśnie. Proszę Państwa, dochodzimy do pewnej bardzo ważnej konkluzji, ważnej dla uczestników naszego konkursu, ale dla nas też, prawda? Bo chciałem takie pytanie zadać trochę prowokacyjne, bo z jednej strony wymieniliśmy masę osób, masę nazwisk, zakreśliliśmy obszary aktywności, nie mamy co do tego wątpliwości, prawda? Ale to mam wrażenie i przekonanie wręcz, że ta znajomość wynika z naszych indywidualnych studiów, badań jako naukowców, prawda? Pytanie moje jest takie, jak Panów zdaniem we współczesnym społeczeństwie polskim, w jakim zakresie istnieje świadomość pochodzenia tych poszczególnych wybitnych postaci, które się przez karty tam podręczników, książek przewijają, ich pochodzenia z środowiska ziemiańskiego? Pytanie jest bardzo trudne. Niestety myślę, że należałoby na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy mój prześwietny kolega się ze mną zgodzi, że ta wiedza jest dosyć mizerna. Historycy, my w pierś się musimy tutaj uderzyć, robimy dużo, ale zapewne nie wszystko. No, są kapitalne wydawnictwa. Ziemianie polscy XX wieku, prawda? Te kolejne Słownik, tomy, tak. prawda? Słownik biograficzny, do którego każdy może zajrzeć i poszukać tam ziemian, którzy mieszkali tuż obok. Ale ja myślę, że to nie wszystko, że tutaj jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, a ponieważ żyjemy wśród generacji, dla której najważniejsze nie jest słowo mówione czy pisane, tylko obraz, to mam daleko idące przeświadczenie, że 2 czy 3 dobre filmy fabularne w tym zakresie uczyniłyby więcej niż dziesiątki książek napisanych przez uczonych. I tu jest problem, ale no, po to tutaj jesteśmy, żeby wspierać fachową radą tych, którzy chcieliby to upowszechniać i staramy się to robić. Nasza wiedza wynika z naszych własnych badań głównie, ze znajomości pewnych zagadnień, gdzie by nie dotknąć historii Polski, tam wychodzą ziemianie, bo tak musi być. I nawet zaryzykowałbym twierdzenie, mówimy głównie o II Rzeczypospolitej, wchodząc czasami w okres jeszcze zaborczy, ale ja bym zaryzykował inne twierdzenie, że gdyby dobrze się przyjrzeć elitom Polski tak zwanej ludowej, to tam ten ślad ziemiaństwa jest też bardzo wyraźny. Ziemiaństwa już, jak to kiedyś mówiono, wysadzonego z siodła, pozbawionego majątków, ale przecież mającego kapitalny wpływ na życie intelektualne kraju. W dyplomacji też przecież po II wojnie, dyplomacji Polski Ludowej, dyplomacji komunistycznej, komunistycznego państwa ziemianie też byli. Nie dlatego, że byli komunistami, tylko dlatego, że mieli tak potencjał intelektualny rozwinięty, znajomość świata, że korzystano po prostu z tego potencjału, no bo jeżeli nie z tego, to z jakiego. Więc to są sprawy, które myślę, że wymagają jeszcze dalszych badań i bardzo wiele jest do zrobienia, żeby pokazać ziemianina we właściwym świetle. Ja pozwolę sobie na takie moje prywatne wspomnienie, ponieważ kiedyś zajmowałem się biografią jako żywo ziemianina, polityka, dyplomaty, pierwszego ambasadora Rzeczypospolitej w XX wieku w ogóle, Alfreda Chłapowskiego, i spotykałem się z bliskim krewnym, Dezyderem Chłapowskim, którego pan profesor znał. I on mi właśnie mówił, wie pan co, ja całe życie walczę już po 1945 roku z taką wizją ziemianina jako człowieka, który jeździ na polowania, roztrwania majątek, przegrywa majątek gdzieś tam w jakimś kasynie w Monte Carlo. To jest nieprawda. Ziemianin, który dbał o swój majątek, niezależnie od tego, czy to było 10 000 hektarów, czy 3 000 hektarów, czy 50 000 hektarów, czy kilkaset Czy 300. hektarów, Czy 200. czy 200, musiał wykonać olbrzymią pracę, dozorować, objeżdżać to wszystko. Czasami sam brał się do roboty, jak nie było innej możliwości, żeby utrzymać, bo to było źródło jego dochodów, jego życia, jego rodziny w tych zmienionych warunkach, o których mówiliśmy na początku. Ale też i miejsce pracy dla miejscowej ludności, Dokładnie. to jest bardzo istotne. Dokładnie. Prawda? To jest miejsce pracy dla miejscowej ludności.
I myślę, że tutaj korzyści były jednak obopólne. To trzeba mocno podkreślać, żeby tę bardzo negatywną, myślę, że ciągle dominującą u nas obraz ziemianina jako właśnie takiego trwoniącego majątek, oderwanego od rzeczywistości, żeby to zmienić, bo to jest krzywdzące i nieprawdziwe. No, temu służy nasz konkurs między innymi. Bardzo proszę, panie profesorze. Tutaj weszliśmy, jakby wróciliśmy trochę do gospodarki. Może dobrze, bo w zasadzie od gospodarki wyszliśmy i konkludując też zmierzamy do gospodarki. Ja też szukając takich przykładów w tej chwili sobie w głowie chciałbym wskazać na jedno nazwisko, bo ziemiaństwo było bardzo różnorodne. Też w przypadku konkursu oczywiście my chcemy pokazać ten etos ziemiański, te pozytywne wzorce, ale też przestrzegamy też młodzież przed pewnym lukrowaniem tego obrazu, bo to byli bardzo różni ludzie, mieli swoje cechy wybitne, pozytywne, ale były też i ciemne strony i to w badaniach oczywiście na poziomie akademickim funkcjonuje, jest dobrze pokazywane, bo mówimy o grupie, o dynamicznej grupie, o warstwie społecznej, ale też i w takim spojrzeniu lokalnym. Nawet młodzieży warto nie podchodzić do tego właśnie jak do lukrowanego ciastka, tylko znajdować też różne elementy, blaski i cienie. Natomiast mówiąc o różnorodności, chciałem wskazać na takiego ziemianina, rolnika z Pomorza, który oczywiście z Pomorza nie pochodził, na Pomorze przyszedł w roku 1921, to Ignacy Żylicz. Ignacy Żylicz, jego rodzina pochodziła z Lubelszczyzny. On w młodym wieku został wysłany do Danii ze względu na choroby krtani, a później w tej Danii skończył Akademię Rolniczą. Kiedy wrócił do Polski po I wojnie światowej, studia skończył w roku 1916-17 i kiedy wrócił już do wolnej Polski, z powodów rodzinnych nie objął tego gospodarstwa, tego majątku ojca, tylko wymyślił sobie utworzenie własnego warsztatu pracy, warsztatu rolniczego, bo tak się o tym mówiło. I wziął w dzierżawę majątek Góra na Kaszubach, na niezbyt dobrych glebach, 500 hektarów, czyli majątek średniej wielkości, no i w dzierżawie, czyli oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że jest to, trzeba płacić i nutę dzierżawną i inwestycje są jednak w sposób ograniczony. I Żylicz tymi nowoczesnymi metodami gospodarowania, które przywiózł z Danii i ciężką pracą, którą sam osobiście wkładał. Miał rządce, wódarzy, ale codziennie był na polu, codziennie tą pracę nadzorował. Sporą też oszczędnością domową. Doprowadził to do gospodarstwa do świetnego stanu. Miał ogromne osiągnięcia, przede wszystkim trzeba powiedzieć w selekcji zbóż. On stworzył nowy gatunek, nową odmianę, tak zwane żyto kaszubskie Żylicza zostało zarejestrowane i zresztą na tych przepuszczalnych glebach przy specyficznym klimacie nadmorskim, zresztą świetnie stosowane było także po stronie niemieckiej i także w Danii. Nawet była u niego delegacja rolnicza z Chin i tam też podarował szkatułkę Chińczykom, aczkolwiek już nie wiemy, jak to zboże... dalszy był bieg, jak to, że to tam się przyjęło. Niemniej chcę też pokazać, że to właśnie majątek jego ojca, rodzinny, wpadł w długi, w dość duże tarapaty i Ignacy Żylicz, posiadając dochody z tej dzierżawy około roku 1931, czyli już w początku kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce również, wykupił to gospodarstwo, po czym przekazał je ojcu w użytkowanie, ale już bez prawa możliwości zaciągania długów. A on sam pozostał do 1939 roku na tej dzierżawie właśnie w Górze. A więc naprawdę ciężką pracą, tym etosem pracy, nowymi metodami gospodarowania i ogromnym zaangażowaniem można było wiele zrobić. Mało tego, Żylicz stał się też lokalnym autorytetem. Uzyskał zaufanie Kaszubów. Co ciekawe, zresztą stronił od polityki, raczej angażował się w działalność taką społeczną, w kółkach rolniczych i występował w interesie rolników kaszubskich, bo to też było istotna sfera działalności, zarówno na forach tych lokalnych Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego, ale i też w delegacji do prezydenta Mościckiego. Takie dezyderaty formułował. Bardzo ciekawy przykład ogromnego zaangażowania i po prostu ciężkiej pracy. I dodajmy, że syn został wybitnym uczonym, jego syn. Prawda? Tak, w ogóle to już zupełnie inna historia, tak, profesor Marek Żylicz. W jakim obszarze? Prawnik. Prawnik. Tak. Proszę panów, zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania.
Chciałbym podkreślić kilka kwestii, które tutaj padły, które mogą być istotne dla uczestników konkursu. Po pierwsze, tą niesłychaną aktywność ziemian, wywodzącą się, prawda, z etosu, który był im przekazany w procesie wychowania, kształcenia. To jest tą bezinteresowność służby publicznej, to poczucie obowiązku wobec warsztatu pracy i wobec ludzi, którzy na tym warsztacie pracowali, prawda? Tą państwowo-twórczą postawę wypływającą właśnie, jak pan profesor Wołos wspomniał, z patriotyzmu, po prostu najprościej pojętego w tych podstawowych kategoriach patriotyzmu. Druga kwestia to, co pan profesor Łaszkiewicz wspomniał przed chwilą, że mamy do czynienia z wybitnymi postaciami w tym formacie ogólnokrajowym, czy nawet europejskim, prawda, czy światowym, prawda. Ale mamy jednocześnie to, co właściwie generowało powstanie tych wybitnych postaci, to znaczy tą olbrzymią komponentę działaczy tego średniego szczebla, bo bez nich by nie było tych wybitnych postaci, prawda? Więc na tym poziomie powiatowym, wojewódzkim czy gminnym, prawda, najniższym poziomie, ludzi, którzy niekoniecznie angażowali się w wielką politykę, tak jak tutaj przed chwilą było o panu Żyliczu mowa, ale swoją pracą przyczyniali się do po prostu postępu cywilizacyjnego. Wreszcie kwestia, którą bardzo dobrze, że pan profesor Łaszkiewicz podjął, którą ja oczywiście też zawsze staram się podkreślać, że to była warstwa społeczna, a zatem szeroka grupa, w której były różne postawy, prawda? Absolutnie odżegnujemy się od gloryfikowania, ale mamy przynajmniej ten komfort, możemy powiedzieć, że te postawy negatywne były marginalne. To nie było pół na pół, prawda? Tutaj właśnie podkreślamy to, że właśnie te zachowania, o których wspominaliśmy dzisiaj, te postawy, to było raczej normą niż jakieś odbiegające od tego obrazu. Uczestnicy konkursu będą szukać właśnie postaci na tym poziomie swoim własnym, lokalnym. Po co? Po to, żeby właśnie przywrócić ich pamięć, ale przede wszystkim może po to, żeby uzmysłowić sobie, że w naszym społeczeństwie, w naszym ciągle odradzającym się społeczeństwie obywatelskim te postawy są niezwykle aktualne i warte przypomnienia, warte odnowienia, warte zaadaptowania w XXI wieku też, prawda? Bo to społecznikostwo, bo ten patriotyzm, to są wszystko postawy, które są niezwykle potrzebne. I na koniec pan profesor Wołos wspomniał o publikacjach, które będą naszym uczestnikom służyć jako pomoc. Wspomniał pan profesor o pomnikowym wydawnictwie słownika biograficznego Ziemianie polscy XX wieku, zainicjowane przez profesor Leskiewiczow, a kontynuowany przez profesora Epsteina. Jest też polski słownik biograficzny, tak, o którym też nie możemy zapominać. Są przeróżne wydawnictwa pamiętnikarskie, wspomnieniowe, które oczywiście też warto sięgnąć do nich i oczywiście cała literatura już fachowa, która też jest do dyspozycji naszych uczestników. Bardzo serdecznie panom profesorom dziękuję. Naszym uczestnikom życzę powodzenia i sukcesów właśnie w zgłębianiu, w przypominaniu tych postaci wybitnych ze swojego rodzinnego otoczenia, z tych małych ojczyzn. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy bardzo.